Witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dziś mam dla Was przepis na pyszne, delikatne tiramisu z puszystym kremem z serka mascarpone i jajek. Przepis jest bardzo łatwy, a ciasto przepyszne. Na początku wyświetlę Wam listę składników, do której możecie wrócić w każdym momencie, w którym będziecie potrzebować. Listę znajdziecie także w opisie filmu. Są to składniki na dużą blachę ciasta. Zaczynamy od zrobienia bardzo mocnej kawy. Najlepsza byłaby espresso z ekspresu do kawy, ale można również 5 łyżeczek czubatych kawy mielonej zalać 300 ml wrzątku i ja tak właśnie robię, bo nie posiadam ekspresu. Możecie użyć też ewentualnie kawy rozpuszczalnej, chociaż mielona będzie do tego lepsza. Po przygotowaniu kawy odstawiamy ją na bok do ostudzenia. Teraz bierzemy 8 dużych jajek. Należy je wcześniej wyparzyć wrzątkiem, żeby pozbyć się ewentualnych zarazków i bakterii. Bierzemy także 2 spore miski. Oddzielamy żółtka od białek. Białka będziemy odstawiać na bok, bo przydadzą nam się później. Natomiast teraz będziemy korzystać z żółtek. I do naszych żółtek dodajemy teraz 1 pełną szklankę cukru pudru lub cukru drobnego. Jest to około 200 g cukru. Ubijamy żółtka z cukrem, pudrem do powstania jasnej i puszystej masy. Zaraz zobaczycie, jak powinna ona wyglądać tutaj na filmiku. Jest to po prostu puszysta i słodka masa z żółtek i cukru. Żółtka ubijamy na wysokich obrotach mikserach, tak żeby ładnie nam się ubiły w taką puszystą masę. Tak jak tutaj. Bierzemy teraz 1 kg schłodzonego w lodówce serka mascarpone i będziemy stopniowo go dodawać do masy. Ja podzieliłam to na 6 części. Pierwszą część dodaję do żółtek i króciutko na wolnych obrotach miksuję. Teraz właśnie Wam pokażę, ile czasu mniej więcej to miksowanie powinno zająć. Dosłownie tylko do połączenia tego mascarpone. Nie możemy robić tego długo, żeby nam się masa nie zważyła. Pomalutku, delikatnie, na wolnych obrotach miksujemy razem. Następnie wyłączamy nasz mikser i dodajemy kolejną z 6 porcji mascarpone i robimy tak samo. Też króciutko, tylko do połączenia się składników miksujemy. I tak aż do końca. Na końcu przy ostatniej porcji nieco dłużej, bo masa będzie gęstsza. I tak, żeby dobrze te mascarpone wymieszać z resztą masy. Żeby nie było takich widocznych grudek mascarpone, tylko do tego momentu, nie dłużej. Zobaczycie, że ta masa robi się coraz gęstsza i tak to właśnie wyglądać powinno, jak tutaj na filmiku. Tak przygotowaną masę odstawiamy na chwilę na bok, bierzemy nasze białka, dodajemy do nich szczyptę soli i ubijamy na bardzo sztywną pianę. Robimy to na szybkich obrotach, tak żeby nam się bardzo dobrze ubiły te białka. Białka po przechyleniu miski nie powinny się wylewać, powinny zostać w swoim miejscu. Bierzemy z powrotem naszą masę z mascarpone i dodajemy do nich białka. Możecie dodać całość, tak jak ja tutaj na filmiku. Wtedy masa będzie bardzo puszysta. Możecie też dodać tylko połowę. Wtedy masa będzie bardziej zwarta i sztywniejsza. To już kwestia Waszego wyboru. Delikatnie łyżką lub szpatułką musicie to wmieszać i Wasz krem powinien wyglądać tak jak tutaj, jeśli dodaliście całość białek. Teraz przecedzamy naszą ostudzoną kawę, tak żeby nie było w niej po prostu fusów. Jeśli kawa jest lekko ciepła lub letnia, to nic nie szkodzi, byle nie była bardzo gorąca. Teraz dodajemy amaretto, około 8-10 łyżek stołowych, chyba że lubicie ten smak, możecie wtedy dodać więcej. Stawiamy sobie kawę z boku, bierzemy blachę do pieczenia oraz podłużne biszkopty, około 500 g. Maczamy biszkopty z obydwu stron bardzo króciutko i układamy w blaszce ścisło jeden obok drugiego, tak żeby wypełnić całą formę do pieczenia. Dodam jeszcze, że jeśli nie chcecie używać alkoholu, możecie w ogóle nie dodawać amaretto lub dodać jakiś aromat migdałowy. Teraz na biszkopty wykładamy połowę przygotowanego przez nas kremu i ładnie wyrównujemy, tak żeby wszędzie ściśle powchodził krem w nasze biszkopty. Teraz znów króciutko maczamy biszkopty i układamy tak jak wcześniej na pierwszej warstwie masy naszego kremu mascarpone. Nie możemy moczyć biszkoptów długo, bo one jeszcze namokną
tą masą z mascarpone i gdybyśmy za długo je moczyli, byłyby po prostu rozciapciane. I teraz ostatnia warstwa, czyli druga połowa naszego kremu z mascarpone. Tutaj się przykładamy do wyrównania, żeby to ładnie wyglądało. I będziemy przykrywać naszą blachę z ciastem i wstawimy ją do lodówki na co najmniej 5 godzin, ale szczerze mówiąc najlepiej smakuje na drugi dzień, więc najlepiej wstawić ciasto na całą noc do lodówki. Przed podaniem posypujemy ciasto gorzkim kakao i gotowe. Tak prezentuje się nasze tiramisu. Jak widzicie, ciasto jest bardzo proste i z pewnością nadaje się na różne okazje oraz do kawy na deser. W tym filmiku to już na tyle. Jeśli przepis Ci się spodobał, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Tam mam więcej przepisów na pyszności. No i co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!